Ostatnie 3 transakcje, które zrobiliśmy już tutaj po dołączeniu do Vincent Masons w Polsce, to były transakcje 3 różnych klas aktywów. Było finansowanie sprzedaży biurowca, zrobiliśmy też finansowanie portfela retail parków, kilkunastu, jak również mixed use, taki projekt, gdzie było refinansowanie zadłużenia tego całego portfela. Każdy z tych projektów był odrobinę inny. Każdy z nich dawał też fajny sygnał dla rynku, że dane klasy aktywów są cały czas atrakcyjne dla banków. Były to nie tylko polskie banki, były też zagraniczne. Taki trend, który obserwujemy, który ja też zauważam, to jest trend, że polskie banki są w stanie dawać warunki finansowe bardzo atrakcyjne w tej chwili, często nawet wygrywając z zagranicznymi bankami, więc ta konkurencja gdzieś się wyrównała. Przez lata banki zagraniczne potrafiły wejść tutaj z ofertą taką, której polskie banki nie były w stanie przebić. W tej chwili już ten trend się bardziej odwraca albo jest bardzo wyrównany, więc jest to bardzo dobra sytuacja dla wszystkich inwestorów, bo jest płynność na rynku. Jak najbardziej są też te warunki na tyle konkurencyjne, że można porównywać oferty śmiało między różnymi bankami i można wybierać najlepsze oferty, więc jest to dobry moment na finansowanie, na refinansowanie. Jest też taka potrzeba na refinansowanie i już spotykamy się z częścią tych kredytów, które były zaciągnięte w 2020-2021, więc ta fala refinansowań gdzieś w okolicach 5 lat dostępności kredytu i terminu spłaty kredytu zaczyna nadchodzić. Widzimy tą falę i nie tylko w Polsce, tak samo widzimy ten trend w Europie. Pomijając te wszystkie takie formalne rzeczy, które są bardzo istotne, które zajmują bardzo dużo czasu w każdej transakcji, to znaczy wszystkie wymogi KYC i AML, które często gdzieś się ciągną do ostatniej prostej nawet transakcji. I często jest tak, że my komercyjnie jesteśmy umówieni co do warunków, kwestie prawne też są pozałatwiane, a okazuje się, że jakieś formalności, certyfikacja pewnych dokumentów, które gdzieś trzeba zebrać czasem z kilku jurysdykcji, po prostu zajmuje dość dużo czasu i po stronie klienta, i po stronie banku. Są to oddzielne całe piony, które się zajmują właśnie tymi kwestiami, więc te wymogi cały czas gdzieś tam są. Oczywiście cały czas wszystkie zielone aspekty, wszystkie finansowaniach są jak najbardziej brane pod uwagę, są oceniane, często mają wpływ na pricing, na wycenę, na to, jaka jest marża na projekcie, czy też jakieś korekty do marży, jak również możliwość pochwalenia się danym projektem jako projektem zielonym, to jak najbardziej tak. Oczywiście kwestie biznesowe, płynności danego projektu, tego jak on jest dobrze wyceniany, czyli kwestie wyceny jak najbardziej również, chociaż tutaj też widzimy raczej trend rosnący, to znaczy projekty raczej rosną, wartość wzrasta, więc te finansowania powyżej 100 milionów euro to nie jest jakiś taki rzadki obraz w tej chwili, to się pojawia coraz częściej. Te finansowania, które zrobiliśmy, te 3 ostatnie, to było od kilkudziesięciu milionów aż do ponad 200. Widzimy też gdzieś wracający sentyment do centrów handlowych. Zrobiliśmy w ostatnim czasie też jedno takie duże finansowanie portfelowe. Będę musiał to trochę generalizować, bo każdy z banków indywidualnie do tego podchodzi. Inaczej będą podchodziły polskie banki, inaczej będą zagraniczne. Dla niektórych lokalizacja na początek już dyskwalifikuje, tak? Bo dane dzielnice w danym mieście albo w ogóle dane miasto nie jest brane pod uwagę, bo nie wpisuje się w jakąś strategię, jakąś policy, którą bank sobie przyjął w ramach realizacji, której udziela finansowań. Drugie to oczywiście będą kwestie zielonej ESG, czy budynek ma odpowiednią emisyjność, brak emisyjności bądź odpowiedni poziom. Kwestie właścicielskie. Niektóre banki jakby z niektórymi rodzajami inwestorów nie chcą rozmawiać ze względu na chociażby kwestie sankcji i tym podobne rzeczy, to wiadomo, ale też i kwestie dotyczące w jaki sposób spółka jest ustrukturyzowana, to też jest oczywiście cały czas istotne. Pewne rodzaje struktur nie są dla banków akceptowalne i tutaj też bym powiedział, że wiele się nie zmieniło, to są dalej najbardziej te tradycyjne formy, które widzimy. To jednak najczęściej, jeżeli to są finansowania jednak projektowe, no to jest SPV-ka w postaci spółki ZO. Coraz częściej pojawiają się w ramach gdzieś tej struktury jednak fundacje rodzinne. To jest też taki trend, który obserwujemy. Coraz więcej jest polskiego kapitału. Polscy inwestorzy są bardzo obecni na polskim rynku. No jedna z tych transakcji, którą właśnie zamykaliśmy, to był polski inwestor, który nabył biurowiec. To cieszy, bo to fajnie, że nasz polski kapitał też gdzieś tam się powoli wstaje w szranki na równi z chociażby, nie wiem, czeskim kapitałem, czy kapitałem z Zachodu, z Azji i tak dalej. Widzimy raczej, tak jak ja to oceniam, obecną sytuację, raczej nadpłynność pieniądza na rynku, więc raczej banki, jeżeli jest projekt, który spełnia te kryteria, o których sobie powiedzieliśmy wcześniej, to banki raczej będą mocno konkurowały o to, żeby ten projekt finansować. Tak długo, jak on właśnie wpisuje się w tą strategię i spełnia te wszystkie wymogi, tak najbardziej. Nie słyszałem w ostatnim czasie, żeby banki mówiły, że ze względu na kwestie geopolityczne jakichś rodzajów projektów nie robią. Na pewno są, ale pewnie są to kwestie poufne, o których my po prostu jako prawnicy zewnętrzni nie wiemy. Częściej to słyszymy od inwestorów. Dla niektórych Polska jest krajem to go, dla innych gdzieś tam jest ten znak zapytania przez bliskość wojny i tym podobne kwestie. Natomiast też w ostatnich latach widzieliśmy bardzo często i słyszeliśmy od inwestorów głównie z Zachodu, że finansowanie w Polsce w oparciu o złotówkę było często korzystniejsze niż finansowanie się w oparciu o ich rodzime waluty, które mają u siebie w krajach. I stąd ten pomysł, żeby jednak to finansowanie w Polsce było organizowane i dana inwestycja finansowana tutaj, a nie finansowanie z zagranicy, które jest tylko transferowane do Polski.
Rynek finansowania w ramach szeroko pojętego sektora nieruchomościowego cały czas on jest bardzo mocny. Być może będzie to jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy rok od kilku lat, bo tych transakcji, o których już wiemy, które się rozpoczęły, plus możemy też ocenić pierwsze półrocze, bo jesteśmy już po pierwszych pełnych 6 miesiącach, więc widzimy, ile transakcji zostało zamkniętych. Widzimy, że to będzie raczej dobry rok. Cały czas logistyka jest mocna, finansowania w obszarze retail parków bardzo mocno. To już jest jakby kolejny rok tego trendu, który widzimy, że się umacnia. Widzimy też co najmniej kilka transakcji, o których wiemy, a o których jeszcze nie możemy mówić, które się toczą na pewno na rynku biurowym. Będzie się tutaj jeszcze działo w tym roku. W kontekście finansowań, w kontekście sprzedaży to będzie dobry rok.